Mam na imię Audrey, mam 30 lat i nic na świecie nie mogło mnie przygotować na to, co wydarzyło się podczas rodzinnego zjazdu. Stałam wtedy bezradna, kiedy mój brat Derek wymierzył mojej 6-letniej córce, Lily, siarczysty policzek prosto w twarz. Jeszcze gorszy był dźwięk śmiechu mojego ojca, Howarda. No cóż, przydaje się trochę wstydu, rzucił z rozbawieniem. A moja matka, Eleanor, wtórowała mu śmiechem, jakby właśnie obejrzeli udany żart. Myśleli, że są bezpieczni w swojej okrutnej pewności siebie. Zapomnieli jednak o mikrofonie dokumentalnym, który nagrywał wszystko. Zanim opowiem Ci, jak zamieniłam życie mojego brata w istny koszmar, powiedz mi, skąd oglądasz tę historię i zasubskrybuj, jeśli wierzysz, że dzieci zasługują na ochronę. Nawet, a może zwłaszcza przed własną rodziną. Dorastanie w domu państwa Thompsonów oznaczało jedno. Bardzo szybko musiałam zrozumieć swoje miejsce. Byłam tą złą, tą wiecznie nie taką, jak trzeba. A Derek był złotym dzieckiem. Chwalonym, podziwianym, nieskazitelnym w oczach rodziców. Nasza dynamika została ustalona na długo, zanim potrafiłam to nazwać. Mój ojciec, Howard, był odnoszącym sukcesy adwokatem korporacyjnym, który miał bardzo konkretne oczekiwania wobec swoich dzieci. Derek wpasował się w ten schemat idealnie. Sportowiec prymus, a przede wszystkim gotowy naśladować agresywny charakter ojca. Ja z kolei przypominałam bardziej mamę, przynajmniej z wyglądu. Ale osobowość zupełnie inna. Gdzie ona bez mrugnięcia okiem egzekwowała reguły narzucone przez ojca i dbała o to, by domowa hierarchia nie została naruszona, ja miałam czelność zadawać pytania. To czyniło mnie buntowniczką. Audrey po prostu nie wie, jak się należy zachowywać, mawiała moja matka na rodzinnych spotkaniach, kręcąc głową z doskonale wyćwiczoną dezaprobatą. Nie to co nasz Derek. W wieku 16 lat wykształciłam wokół siebie ochronny pancerz. Nauczyłam się być niewidzialna w domu. Schylałam głowę, liczyłam dni do ucieczki. A potem poznałam Jasona na pierwszym roku studiów. Wydawał mi się wtedy biletem do wolności. Był czuły, uważny i co najważniejsze, naprawdę mnie widział. W sposób, w jaki nigdy nie widziała mnie własna rodzina. Pobraliśmy się, gdy miałam zaledwie 20 lat. Za wcześnie, ale byłam rozpaczliwie spragniona własnej rodziny. Rodzice pojawili się na naszym skromnym ślubie z zaciśniętymi uśmiechami i cienko maskowaną krytyką upoczone w uszy od mojej sukni, a skończywszy na przysięgach. Derek, już wtedy wspinający się po korporacyjnej drabinie w wieku 22 lat, przyniósł drogi prezent i wygłosił mowę, która pozornie była wspierająca, ale ociekała pogardliwym tonem. Nie sądziłem, że moja młodsza siostra znajdzie kogoś, kto ją przygarnie, zażartował, wywołując nerwowy śmiech. Powodzenia, Jason. Będzie ci potrzebne. Przez chwilę wierzyłam, że udało mi się uciec. Z Jasonem zamieszkaliśmy w niewielkim mieszkaniu, ja kończyłam studia z komunikacji, pracując na pół etatu. Nie byliśmy bogaci, ale byliśmy szczęśliwi. A kiedy w wieku 24 lat zaszłam w ciążę z Lily, wydawało się, że wszystko w końcu zaczyna się układać. Lily przyszła na świat w deszczowy wtorek rano. Ważyła 3,3 kg i była czystą radością z błękitnymi oczami po ojcu i ciemnymi włosami po mnie. Trzymając ją w ramionach, złożyłam w myślach przysięgę. Zawsze będzie wiedziała, że jest kochana. Dokładnie taka, jaka jest. Nigdy nie będzie musiała kwestionować własnej wartości, tak jak ja. Pierwsze pęknięcia w małżeństwie pojawiły się, gdy Lily miała 3 lata. Jason zaczął zostawać dłużej w pracy, oddalał się. W jego telefonie znalazłam wiadomości od kobiety o imieniu Cara. Najpierw zaprzeczał, potem przyznał się do 6-miesięcznego romansu z koleżanką z pracy. Próbowaliśmy terapii, ale on nie miał już serca do tego związku. Gdy Lily skończyła 4 lata, byliśmy po rozwodzie. Rodzinie nie powiedziałam prawdy. Stwierdziłam po prostu, że rozeszliśmy się w różne strony, wiedząc, że i tak obróciliby zdradę Jasona przeciwko mnie. I nie myliłam się. Mężczyźni nie odchodzą z udanych domów, Audrey, powiedziała przez telefon matka. Co takiego zrobiłaś, że go od siebie odepchnęłaś?
Samotne macierzyństwo okazało się finansowo znacznie trudniejsze niż przypuszczałam. Moja praca jako asystentka administracyjna w Madison Marketing ledwo starczała na czynsz i opiekę nad dzieckiem. Czasem musiałam przełknąć dumę i poprosić rodziców o pomoc w nieprzewidzianych wydatkach: naprawa samochodu, rachunek medyczny, wyprawka szkolna dla Lili. Za każdym razem pieniądze szły w parze z wykładem o odpowiedzialności i życiowych błędach. Tymczasem życie Dereka z zewnątrz wyglądało jak z katalogu. Najmłodszy wiceprezes w firmie finansowej. Żona Natal i pediatra z bogatej rodziny. Ogromny dom na przedmieściach. Dzieci? Najpierw kariera, tłumaczył Derek. Rodzice i tak stawiali ich za wzór sukcesu, który powinnam była osiągnąć. Gdybyś tylko przyłożyła się jak twój brat, powtarzał ojciec podczas moich wizyt, też miałabyś coś do pokazania światu. Mimo wszystko chciałam, żeby Lili znała swoich dziadków. I swojego wujka. Dzieci zasługują na więzi rodzinne, myślałam. Nawet jeśli muszę być buforem między nią a toksycznością, z którą sama dorastałam. Dlatego, gdy tego lata zbliżał się coroczny zjazd rodzinny w domku nad jeziorem moich rodziców, po 3 latach nieobecności postanowiłam pojechać. Jesteś tego pewna? Zapytała mnie Tara, moja przyjaciółka, kiedy powiedziałam jej o planach. Ci ludzie nigdy nie stali za tobą murem. Ale wciąż są rodziną, odpowiedziałam, choć żołądek już wtedy ściskał mi się z niepokoju. A Lili uwielbia jezioro. Zniosę ten weekend dla niej. Lili była w 7. niebie na samą myśl o wyjeździe. 6-letnia iskierka energii i ciekawości, która przez cały dzień śpiewała po mieszkaniu. Miała mój upór i pewność siebie, której zawsze jej zazdrościłam, nie bała się być sobą, zajmować przestrzeni. Czego ja nigdy nie miałam prawa robić. A czy będzie tam wujek Derek? I babcia z dziadkiem? Dopytywała przy pakowaniu. I czy będę mogła codziennie pływać w jeziorze? Tak, na wszystko je obiecałam, ignorując ciężar, który powoli zaciskał się wokół mojego serca. A babcia powiedziała, twoi kuzyni też przyjadą. Nie wspomniałam, że mój szwagier Paul, mąż siostry mojego ojca, Lindy, będzie nagrywał zjazd rodzinny na potrzeby dokumentu o naszej rodzinie. Mój ojciec uparcie nalegał, by utrwalić dziedzictwo rodziny Thompsonów, a zwłaszcza osiągnięcia Derricka. W drodze do domku nad jeziorem powtarzałam sobie w głowie uspokajające mantry. To tylko 3 dni. Dam radę przez 3 dni. Nie jestem już tą przerażoną, małą dziewczynką. Ochronię Lili przed tym, co mnie spotkało. Z perspektywy czasu widzę, że próbowałam przekonać samą siebie do czegoś niemożliwego. Nie da się ochronić kogoś przed toksyczną atmosferą, jednocześnie wystawiając go bezpośrednio na jej działanie. Niektórych lekcji uczymy się w najtrudniejszy możliwy sposób. Domek rodziny Thompsonów stał nad jeziorem niczym pomnik dawnego bogactwa i pretensjonalności z poszerzałą elewacją z cedru i rozległym tarasem wychodzącym na jezioro Michigan. Kiedy wjechałam naszym skromnym sedanem na okrągły podjazd, stając za lśniącym BMW Dereka i Mercedesem moich rodziców, poczułam znajome uczucie kurczenia się w sobie, które zawsze pojawiało się przy rodzinie. Jesteśmy. Zawołała Lili, odpinając pas, zanim jeszcze zdążyłam całkiem zatrzymać auto. Jej ekscytacja była namacalna. Niewinna wobec podskórnych napięć, które sprawiały, że moje ramiona były spięte jak struny. Mogę od razu iść nad jezioro. Najpierw się rozpakujemy, odpowiedziałam z wymuszonym uśmiechem. I przywitamy się z wszystkimi. Gdy podeszłyśmy do drzwi wejściowych, te otworzyły się z rozmachem, a w progu stanęła moja matka w lnianych spodniach i kaszmirowym swetrze, mimo letniego upału. Jej pasemka były perfekcyjnie ułożone. Ani jeden włos nie odstawał. No proszę, jesteście, powiedziała, omiatając mnie krytycznym spojrzeniem, zanim jej wzrok z cieplejszym wyrazem zatrzymał się na Lili. Już zaczynaliśmy myśleć, że zmieniłaś zdanie. Duży ruch na drodze, wyjaśniłam, przyjmując jej sztywny uścisk. Dobrze cię widzieć, mamo. W środku w wielkim salonie panował rozgardiaż, krewni ustawiali jedzenie i napoje. Mój ojciec stał przy kominku z kamienia, pogrążony w rozmowie z moim wujkiem Robertem.
uniósł wzrok, kiwając głową na przywitanie, nie przerywając jednak dyskusji o opcjach na giełdzie. Derek i Natalie wyszli z kuchni, jego ramię spoczywało na jej ramionach w posiadawczym geście. Mój brat odziedziczył budowę po ojcu, był wysoki i barczysty, ale rysy miał ostrzejsze. Wyrachowane. Jego uśmiech nigdy nie sięgał oczu. No proszę, marnotrawna siostra wróciła, oznajmił głośno, tak by wszyscy usłyszeli. I z małą Lily. Urosłaś, mała, dodał, zerkając na nią. Lily, nagle onieśmielona, przytuliła się do mojej nogi. Dzień dobry, wujku Derek. Natalie podeszła z serdecznym uśmiechem. W przeciwieństwie do reszty rodziny, zawsze była dla mnie miła, choć w sposób zdystansowany, jak ktoś, kto rozumie rodzinne układy, ale nie ma zamiaru ich podważać. Miło was widzieć, powiedziała, obejmując mnie ciepło. Lily, twoi kuzyni są na pomoście, możesz do nich dołączyć, jak już się rozpakujecie. Mamo, mogę iść? Zapytała Lily, niemal podskakując z niecierpliwości. Jak tylko zaniesiemy torby do pokoju, obiecałam, odpowiedziałam. Derek upił łyk bourbona, patrząc na mnie z nad krawędzi szklanki. Nadal pracujesz w tej agencji marketingowej? Jak to było? Asystentka kogoś ważnego. Asystentka administracyjna, poprawiłam spokojnie, nie dając się sprowokować. I tak, nadal tam jestem. W zeszłym miesiącu dostałam mały awans. Jak miło, odpowiedział z udawanym entuzjazmem. Właśnie zamknąłem 7-cyfrowy kontrakt z Anderson Tech. Tato, wspominałem już o premii, jaką mi dali. I tak oto cała uwaga znowu przesunęła się z powrotem na niego, gdy ojciec klepnął go po ramieniu. Mój chłopak. Zawsze mierzy wysoko. Mój szwagier Paul rozstawiał sprzęt filmowy przy dużych oknach wychodzących na zatokę. Gdy przechodziłam obok, posłał mi współczujące skinienie głową. Paul ożenił się z naszą rodziną, ale nigdy tak naprawdę nie przyjął jej wartości. Przez to, podobnie jak ja, i był trochę outsiderem. Planujesz uchwycić wszystkich od najlepszej strony? Zapytałam. Staram się, odparł cicho. Twój ojciec chce dużo materiału z Derekiem mówiącym o swoich sukcesach zawodowych. Mam też mikrofony bezprzewodowe ustawione w głównych pomieszczeniach, żeby nagrać naturalne rozmowy. Przydzielony nam pokój był najmniejszy w całym domu. Ukryty w odległym narożniku, z widokiem nie na jezioro, ale na sąsiednią posesję. Pomagałam Lily się rozpakować, słuchając jej ożywionej papłaniny o spotkaniu z kuzynami i dziećmi z rodziny żony Dereka. Mogę założyć mój niebieski kostium. I mogę wszystkim zaśpiewać moją nową piosenkę. Ćwiczyłam cały tydzień. Serce mi ścisnęło. Jej nieskrępowany entuzjazm był dokładnie tym, co zostało ze mnie wybite w jej wieku. Oczywiście, że możesz zaśpiewać, kochanie. Tylko pamiętaj, że czasem dorośli rozmawiają, więc znajdź dobry moment, dobrze. Pierwszy wieczór przebiegł dokładnie tak, jak się spodziewałam, podskórna rywalizacja i niekończące się porównania. Ojciec zdominował rozmowę przy kolacji pytaniami o najnowsze sukcesy Dereka, a matka komentowała wszystko od moich włosów. Nie sądzisz, że pora na bardziej profesjonalne cięcie? Po moje metody wychowawcze, Lily jest bardzo energiczna. Nie uważasz, że trochę struktury by jej nie zaszkodziło? Zauważyłam, że kuzyni Lily w wieku od 7 do 12 lat już odzwierciedlali rodzinny układ hierarchii. Poprawiali jej wymowę, przewracali oczami, gdy mówiła zbyt głośno i wykluczały ją ze swoich zabaw z wyćwiczoną grzecznością, której dorośli mogliby nie zauważyć, ale dzieci odczuwają ją bezbłędnie. Po kolacji, gdy pomagałam przy zmywaniu naczyń, ciocia Linda podeszła do mnie. Audrey, Derek wspomniał, że ciężko ci po rozwodzie. W naszej firmie otwiera się posada w dziale korespondencji, gdybyś była zainteresowana. Doceniam to, odparłam ostrożnie. Ale tak się składa, że jestem bliska awansu w Madison. Obecnie kieruję małym zespołem projektowym. Pogłaskała mnie po ramieniu z niedowierzaniem. Cóż, oferta nadal aktualna. Czasem trzeba spojrzeć realistycznie na własne możliwości. Później, gdy kładłam Lily do łóżka, była wyjątkowo cicha. Wszystko w porządku, kochanie? Zapytałam.
Rysowała palcem wzory na kołdrze. Kuzynka Emma powiedziała, że moje śpiewanie jest denerwujące. A wujek Derek stwierdził, że dziewczynki nie powinny być takie głośne, jeśli chcą być lubiane. Przełknęłam ślinę z trudem, rozpoznając znajome schematy powtarzające się w kolejnym pokoleniu. Lily, posłuchaj mnie. Twój głos jest piękny i masz pełne prawo, by być słyszana. Niektórzy po prostu nie potrafią docenić entuzjazmu. Dziadek też mówił, że byłaś zbyt głośna jako dziecko. I że dlatego ciągle miałaś kłopoty. Zmusiłam się, by oddychać mimo gniewu. Czasami dorośli się mylą, nawet dziadkowie. Zwłaszcza dziadkowie od strony mamy. Zachichotała, a ja pocałowałam ją w czoło. Jutro będzie lepiej. Pójdziemy popływać i będzie fajnie, tylko we dwie. Ale gdy leżałam w obcym łóżku, słuchając przytłumionego śmiechu moich rodziców i brata wciąż pijących na dole, nie mogłam pozbyć się uczucia, że popełniłam ogromny błąd, przywożąc tutaj Lily. Niektóre środowiska są toksyczne bez względu na to, ile czasu minie i letniskowy dom rodziny Thompsonów okazywał się dokładnie takim miejscem. Ranek przywitał nas jasnym słońcem, wpadającym przez cienkie zasłony naszego pokoju. Lily obudziła się jak zwykle pełna energii. Bóle dnia poprzedniego najwyraźniej zatarły się w obietnicy pływania w jeziorze i gofrów na śniadanie. Mamo, wstawaj! Wujek Paul powiedział, że szykują specjalne śniadanie w dużym salonie. Podskakiwała na brzegu mojego łóżka, już ubrana w swoją ulubioną niebieską sukienkę z żółtymi motylami. Spojrzałam na telefon. Godzina 8:17, miałam nadzieję pospać dłużej po niespokojnej nocy. Ale jej ekscytacja była zaraźliwa. Dobrze, już wstaję. Ubiorę się i pójdziemy razem. Duży salon to było pretensjonalne określenie moich rodziców na tak zwaną wielką salę, ogromną przestrzeń z wysokim sklepieniem i ścianą okien wychodzącą na jezioro. Służyła jako jadalnia i miejsce spotkań z idealną akustyką, która wzmacniała każdy dźwięk. Gdy dotarłyśmy z Lily, większość rodziny była już zgromadzona. Mój ojciec zasiadał na honorowym miejscu przy masywnym dębowym stole z gazetą w ręku. Matka nadzorowała pracowników cateringu zatrudnionych na weekend, nie daj Boże, żeby sama gotowała dla rodziny. Derek i Natalie siedzieli obok ojca, zatopieni w poważnej rozmowie o inwestycjach w nieruchomości. Dzień dobry, powiedziałam ogólnie do zgromadzonych. W odpowiedzi otrzymałam jedynie rozproszone skinienia głową. Audrey, kawa jest na kredensie, rzuciła matka. Lily, dzieci jedzą przy małym stoliku przy oknie. Zauważyłam, że Paul dyskretnie ustawia mikrofony w różnych częściach sali, przygotowywał się do kolejnego dnia nagrań do rodzinnego dokumentu. Pomachał mi lekko, gdy nalewałam sobie kawy. Nagrywasz wszystkie rodzinne dramaty? Zapytałam cicho. Twój ojciec chce autentycznych interakcji rodzinnych, odpowiedział znacząco. Dla potomności. Śniadanie przez pierwsze minuty przebiegało bez incydentów. Lily dołączyła do kuzynów, próbując za wszelką cenę włączyć się do ich rozmów, ale była subtelnie wykluczana. Ja siedziałam z ciocią Lindą i jej mężem, rozmawiając uprzejmie o pogodzie i lokalnych cenach nieruchomości. Około 30 minut później dzieci skończyły jeść i przeszły do kącika zabaw na drugim końcu wielkiej sali. Dorośli pozostali przy stole, a rozmowy stawały się coraz głośniejsze wraz z kolejnymi dolewkami mimouse. Zerkałam na Lily, która zaczęła cicho podśpiewywać sobie przy kolorowance, którą jej spakowałam. Z czasem jej śpiew stawał się coraz pewniejszy. To była piosenka z jej ulubionej kreskówki, coś o przyjaźni i przygodach. Jej słodki głos unosił się w przestrzeni zaprojektowanej akustycznie, momentami przebijając się ponad rozmowy dorosłych. Zauważyłam, jak szczęka Dereka napina się za każdym razem, gdy Lily uderzała w wyższy ton. Rzucał w moim kierunku znaczące spojrzenia, które udawałam, że ignoruję. Moje siostrzenice i siostrzeńcy zostawili Lily samą, zaczynając grać w planszówkę, ponownie wykluczając ją z pozorną obojętnością. Audrey, zawołała moja matka przez stół, nie sądzisz, że Lily trochę przeszkadza? Zanim zdążyłam odpowiedzieć, głos Lily rozbrzmiał głośnym refrenem piosenki, kompletnie nieświadoma napięcia, jakie wywoływała jej radosna ekspresja.
Na miłość boską, mruknął Derek wystarczająco głośno, by pobliskie rozmowy zamarły. Nie możesz zapanować nad własnym dzieckiem przez 5 minut. Zaczęłam wstawać, chcąc spokojnie poprosić Lily, by trochę ściszyła głos, gdy wszystko wydarzyło się naraz. Derek gwałtownie odsunął krzesło, które z głośnym zgrzytem przesunęło się po drewnianej podłodze. Ruszył zdecydowanym krokiem w stronę kącika dzieci. Równie zdecydowanie ruszyłam, by go zatrzymać, ale ciocia zadała mi pytanie, które opóźniło mnie o zaledwie kilka sekund. Sekundy, które zmieniły wszystko. Derek dotarł do Lily, która spojrzała na niego z niewinnym uśmiechem, który w mgnieniu oka zmienił się w szok, gdy jego dłoń uderzyła ją w policzek. Odejście od rzeczywistości było natychmiastowe. Czas jakby stanął w miejscu. Małe ciałko Lily odchyliło się do tyłu pod siłą uderzenia. Jej kolorowanka upadła na podłogę. Czerwony odcisk dłoni Dereka natychmiast pojawił się na jej bladej skórze. Jaka matka, taka córka, powiedział Derek głośno, rozglądając się po sali, jakby oczekiwał aprobaty. Obie nic nie warte. Nawet nie potrafią się zachować publicznie. Głos mojego ojca przeciął moje osłupienie. Cóż, musiała się nauczyć trochę wstydu, rzucił z kpiącym uśmiechem. Dzisiejsze dziewczynki nie są uczone porządnych manier. Zaraz po nim rozbrzmiał dźwięk śmiechu mojej matki, ten jej charakterystyczny, dźwięczny śmiech. Audrey nigdy nie rozumiała wartości cichej obecności. Wreszcie się otrząsnęłam i rzuciłam w stronę Lily, która zaczęła szlochać. Jej małe ciałko trzęsło się od szoku i bólu. I ból, i upokorzenie. Gdy przytuliłam ją do siebie, cała groza tego, co się właśnie wydarzyło, uderzyła we mnie niczym fala. Co z tobą nie tak? Syknęłam w stronę Dereka, który stał z założonymi rękami, przyglądając się wszystkiemu bez cienia skruchy. Ona ma 6 lat. 6 lat to wystarczająco dużo, by zrozumieć, że świat nie kręci się wokół jej hałasu, odpowiedział lodowatym tonem. Może gdyby tobie ktoś kiedyś to wytłumaczył, nie byłabyś rozwiedzioną sekretarką samotnie wychowującą rozkapryszone dziecko. Asystentka administracyjna, poprawiłam go odruchowo, choć głos mi drżał od wściekłości i szoku. I ona nie jest żadną smarkulą. To dziecko. Dziecko, które śpiewało. Mój ojciec złożył gazetę z tą samą precyzją, z jaką zawsze składał rzeczywistość do wygodnej dla siebie formy. Audrey, jak zwykle przesadzasz. Trochę dyscypliny jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Spójrz tylko, jak dobrze wyszedł na tym Derek, w przeciwieństwie do tej dziewczynki, którą ciągle rozpieszczasz. Pokój podzielił się wyraźnie na obozy tych, którzy otwarcie zgadzali się z Derekiem, tych, którzy czuli się niekomfortowo, ale milczeli, i Paula, którego nagle zauważyłam, stał nieruchomo przy swoim sprzęcie, blady jak ściana. Mikrofon. Mikrofony dokumentalne były włączone. Rejestrowały wszystko, a moją wściekłość, łzy mojej córki. Zrozumiałam, że mamy niepodważalny dowód na to, co się właśnie wydarzyło. Derek musiał to też pojąć, bo jego spojrzenie nerwowo pofrunęło w stronę Paula i sprzętu nagrywającego. Wiesz co? Powiedziałam, stojąc z Lily w ramionach, jej twarz wtulona była w moje ramię. To koniec. Koniec tego wszystkiego. Nikt nie będzie dotykał mojej córki. Nikt. Przestań z tą całą dramatyczną szopką, i powiedziała moja matka lekceważąco. To był ledwie klaps. Robisz z siebie widowisko. Robię z siebie widowisko. Zaśmiałam się z niedowierzaniem. Mój brat uderzył 6-latkę za to, że śpiewała, a to ja się ośmieszam? Derek ruszył w moją stronę groźnym krokiem. Uważaj, co mówisz, Audrey. To była dyscyplina, nie żadne pobicie. Czego, jak widać, kompletnie nie rozumiesz. Cofnęłam się, ściskając Lily jeszcze mocniej. Trzymaj się od nas z daleka. Wychodzimy. Znowu uciekasz. Rzucił za mną Derek, gdy ruszyłam ku SCHODOM. W tym jesteś najlepsza. Nie odpowiedziałam. Liczyło się tylko jedno, zabrać Lily w bezpieczne miejsce. Gdy dotarłyśmy do naszego pokoju, usłyszałam, jak na dole rozmowa znowu wraca na właściwe tory, jakby nic się nie stało. Jakby to, co przed chwilą miało miejsce, było tylko drobnym incydentem, a nie niewybaczalnym aktem przemocy.
Nie wiedzieli, że wszystko się zmieniło. Zasady gry zostały na zawsze przepisane. Mój brat przekroczył granicę, której nie da się już cofnąć. A dzięki obsesji mojego ojca na punkcie dokumentowania rodzinnej spuścizny miałam dowód. W naszym małym pokoju położyłam Lily delikatnie na łóżku. Jej płacz zmienił się w ciche szlochy przerywane czkawką, ale czerwony ślad dłoni na jej policzku nadal palił się na tle jej bladej skóry. Wzięłam szmatkę z łazienki, zmoczyłam zimną wodą i przyłożyłam ostrożnie do jej twarzy. Boli, mamusiu, wyszeptała. Dlaczego wujek Derek mnie uderzył? Czy byłam niegrzeczna? To pytanie roztrzaskało coś we mnie. Nie, kochanie. Nie byłaś niegrzeczna. Wcale. Wujek Derek nie miał prawa cię uderzyć. To było bardzo, bardzo złe. Ale dziadek powiedział. Dziadek też się mylił, powiedziałam stanowczo, przyciągając ją bliżej. Nikt nie powinien cię bić. Nigdy. A już na pewno nie za śpiewanie. Masz piękny głos. Gdy Lily powoli się uspokajała, zaczęłam pakować nasze rzeczy drżącymi dłońmi. Musiałyśmy wyjechać natychmiast. Nie miałam wątpliwości, że jeśli zostaniemy, moja rodzina zrobi wszystko, by nas obie zmanipulować. By umniejszyć to, co się wydarzyło. Tak długo, aż Lily sama zacznie wątpić w to, co czuła i co widziała. Delikatne pukanie do drzwi sprawiło, że zesztywniałam. Kto tam? Zapytałam, ustawiając się między drzwiami a Lily. To Paul, odpowiedział cicho. Mogę z tobą porozmawiać? Sam na sam? Zawahałam się, ale uchyliłam drzwi. Teraz nie jest najlepszy moment. Paul wyglądał na szczerze przejętego. Wiem. Posłuchaj, mam wszystko na nagraniu. Klaps, słowa Dereka, komentarze twojego ojca, wszystko. Ściszył głos. Mogę zrobić ci kopię, zanim każą mi to skasować. Zalała mnie lodowata fala przejrzystości. Zrobiłbyś to. Skinął głową. To, co zrobił Derek, to była napaść. I reszta pokręcił głową z obrzydzeniem. Wrzeniłem się w tę rodzinę, ale czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Linda nie wie, że z tobą rozmawiam. Dziękuję, wyszeptałam. Wyjeżdżamy, jak tylko skończę się pakować. Spotkajmy się przy twoim aucie za 20 minut. Nagraję ci to na pendrive A. Gdy wyszedł, zadzwoniłam do Terry. Odebrała po drugim sygnale. Jak tam rodzinny zjazd z piekła rodem? Zapytała radośnie. Derek uderzył Lily i powiedziałam, głos mi się załamał. Spoliczkował ją za to, że za głośno śpiewała. A moi rodzice, oni się śmiali. Co? Wrzasnęła Terre. Powiedz mi, że już się pakujesz i wyjeżdżasz. Właśnie się pakuję. Jedź prosto do mnie, nalegała. Nie wracaj do domu. Nie wiadomo, czy nie będą chcieli za tobą pojechać. Kiedy skończyłam rozmowę, Lily już spała, wyczerpana płaczem. Szybko dokończyłam pakowanie, potem delikatnie ją obudziłam. Jedziemy do cioci Terry i wyjaśniłam, używając tytułu, który nadaliśmy jej z czułością. Musimy wyjść po cichu. Kiwnęła głową, nadal przygaszona w sposób, który łamał mi serce. Kiedy schodziłyśmy po schodach z torbami, w korytarzu zatrzymała mnie matka. Dokąd się wybieracie? Zapytała surowo. Do domu i odpowiedziałam chłodno. Albo naprawdę myślałaś, że zostaniemy tu po tym, jak Derek napadł na moją córkę? Nie bądź śmieszna. To był tylko klaps. Jak zwykle przesadzasz. Klaps nie zostawia odcisku dłoni, powiedziałam, odsuwając torbę, by mogła zobaczyć twarz Lily, gdzie wciąż widniał czerwony ślad, mimo zimnego okładu. Przez ułamek sekundy coś jakby wahanie przemknęło przez twarz mojej matki, ale szybko wróciła do poprzedniego tonu. Dzieci łatwo się siniaczą. Robisz scenę z niczego. Z niczego. Zaśmiałam się gorzko. To byłoby też nic, gdyby ktoś uderzył ciebie za rozmowę przy śniadaniu. Albo gdybym spoliczkowała Dereka za jego protekcjonalność. To co innego i syknęła. Dorośli nie potrzebują dyscypliny. Dzieci też nie, odparłam.
Potrzebują przewodnictwa i szacunku. Nie przemocy. Za jej plecami pojawił się ojciec. Audrey, jesteś histeryczna. Usiądź. Napij się czegoś. Porozmawiajmy o tym spokojnie. Nie ma o czym rozmawiać, rzuciłam, idąc w stronę drzwi. Wychodzimy. Jeśli wyjdziesz przez te drzwi, ostrzegł ojciec, nie licz na dalszą pomoc finansową. Koniec z ratowaniem cię, kiedy znowu nie będziesz miała za co zapłacić czynszu. Groźba zawisła w powietrzu jak ciężka zasłona, przypomnienie o tym, jak krucha była moja sytuacja finansowa i ich uzależnienie od ich okazjonalnej pomocy. Kiedyś może by to zadziałało. Ale nie dzisiaj. Zatrzymaj swoje pieniądze, powiedziałam spokojnie. To nie jest tego warte. Prowadząc Lily w stronę drzwi, zauważyłam Dereka wychodzącego z salonu, z szklanką whisky w dłoni, mimo wczesnej godziny. Uciekasz jak zwykle, siostrzyczko. Nie potrafisz zmierzyć się z konsekwencjami swojego kiepskiego rodzicielstwa. Przestałam patrzeć mu prosto w oczy. Jedyną konsekwencją, której unikam, jest pozwolenie mojej córce myśleć, że normalne jest to, by mężczyzna bił dziecko. Ciesz się swoim idealnym życiem, Derek. Mam nadzieję, że było warto pokazać wszystkim, kim naprawdę jesteś. Jego twarz pociemniała. To groźba? Nie, odparłam, otwierając drzwi wejściowe. To tylko spostrzeżenie. Zgodnie z obietnicą, Paul czekał przy swoim samochodzie, zaparkowanym na bocznym podjeździe, częściowo zasłoniętym przez gęsty szpaler sosen. Wsunął mi do dłoni mały pendrive. Dźwięk jest krystalicznie czysty, powiedział cicho. Uderzenie Dereka, jego komentarz, że jesteście obie bezużyteczne. Twój ojciec mówiący, że musi nauczyć się wstydu. Twoja matka, śmiejąca się. Wszystko tam jest. Ale uważaj, jak to wykorzystasz. Będą wiedzieć, że to ode mnie. Dziękuję, wyszeptałam. Nie wplączę cię w to, chyba że naprawdę nie będę miała wyboru. Droga do mieszkania Terry upłynęła w ciszy. Lily drzemała w swoim foteliku, a ja próbowałam poukładać w głowie to, co się wydarzyło i co muszę teraz zrobić. Gdy dotarłyśmy, w mojej głowie zaczął się kształtować plan. Tara otworzyła drzwi i najpierw przytuliła mocno Lily, a potem mnie. Przygotowałam pokój gościnny dla was obu, powiedziała. Możecie zostać, ile chcecie. Tego wieczoru, kiedy Lily już spała w obcym łóżku, usiadłyśmy starą przy kuchennym stole, z pendrive'em i jej laptopem. Jesteś pewna, że chcesz to znów usłyszeć? Zapytała, gdy włożyłam nośnik do portu. Muszę dokładnie wiedzieć, co zostało powiedziane, odpowiedziałam. I potrzebuję świadka, który nie jest z rodziny. Nagranie było gorsze, niż zapamiętałam. Bezduszność w głosie Dereka, gdy nazywał nas bezużytecznymi, satysfakcja słyszana w komentarzu mojego ojca o wstydzie, dźwięczny śmiech mojej matki, wszystko to malowało obraz ludzi, dla których bicie dziecka było zupełnie normalne. Jezu, szepnęła Tara, gdy nagranie się skończyło. Wiedziałam, że twoja rodzina jest toksyczna, ale to... Wiem, opowiedziałam, czując, jak wewnętrzna determinacja we mnie twardnieje. Pytanie brzmi, co z tym zrobić? Możesz iść na policję, zasugerowała. To przecież napaść na nieletniego, czarno na białym. Mogę, i zgodziłam się. Ale wiesz, jak to bywa. Bez tego nagrania to byłoby słowo przeciwko słowu. A nawet jeśli mogą uznać je za niedopuszczalne w sądzie. Przedstawią mnie jako niestabilną samotną matkę, która próbuje wyłudzić pieniądze od odnoszących sukcesy krewnych. Czyli CEO. Pozwolisz im ujść na sucho. Pokręciłam powoli głową. Nie. Derek przekroczył dziś granicę i muszą być za to konsekwencje. Prawdziwe. W następnych dniach, podczas gdy Lily i ja przyzwyczajałyśmy się do tymczasowego życia u Terry, zaczęłam zbierać informacje. Najpierw zabrałam Lily do pediatry, dr Winters, która udokumentowała znikające już siniaki i dała nam skierowanie do psychologa dziecięcego. Doświadcza typowych objawów traumy, wyjaśniła delikatnie dr Winters. Koszmary, nadmierne przywiązanie, lęk przed autorytetami męskimi. Psycholog pomoże jej przepracować to, co się wydarzyło.
Następnie skonsultowałam się z Lisą, moją koleżanką z college'u, która jest prawniczką. Przyniosłam nagranie. To bardzo obciążające, stwierdziła po przesłuchaniu. Jeśli chodzi o postępowanie karne, może pójść w obie strony. Dobry adwokat będzie próbował to przedstawić jako jednorazowe, wychowawcze uderzenie, nie jako przemoc. Ale postępowanie cywilne to zupełnie inna sprawa. Nie interesuje mnie pozywanie brata o pieniądze, zaznaczyłam. Rozumiem, Lisa kiwnęła głową. Ale powinnaś znać swoje opcje. I wiedzieć, że to nagranie mogłoby bardzo zaszkodzić komuś, kto ma publiczny wizerunek do ochrony. Ta uwaga rozpaliła we mnie pomysł. Derek chwalił się kiedyś swoją pracą w Meridian Financial i ich surową klauzulą moralną. Opowiadał na rodzinnych spotkaniach, jak to kadra zarządzająca musi przestrzegać wysokich standardów etycznych, bo mają dostęp do poufnych danych klientów. A jeśli celem nie jest pozew? Zapytałam powoli. A jeśli chodzi o odpowiedzialność? Tej nocy zaczęłam głębiej badać zawodowe życie Dereka. W firmowym bio podkreślano jego zaangażowanie społeczne. Członek zarządu organizacji charytatywnej pomagającej dzieciom, mentor w programach dla młodzieży. Ironia losu była niemal zbyt doskonała. Sporządziłam dokładny plan, rozważając każde możliwe działanie pod kątem jego skuteczności i wpływu na Lily. To nie była zemsta. To była ochrona i sprawiedliwość. To była nauczka, że czyny mają konsekwencje, zwłaszcza gdy ranią dziecko. Moment decydujący nadszedł 3 dni po opuszczeniu domu nad jeziorem. Lily obudziła się z krzykiem po koszmarze. Wujek Derek mnie gonił, szlochała, wtulona w moje ramię. Chciał mnie znowu uderzyć, bo śpiewałam. Tuląc ją, szepcząc zapewnienia o bezpieczeństwie, poczułam, jak decyzja krystalizuje się w moim sercu. Derek odebrał Lily poczucie bezpieczeństwa. Odebrał jej radość ze śpiewania, to, co zawsze ją uszczęśliwiało. Sprawił, że wstydziła się swojego głosu. Tak samo jak moi rodzice przez całe moje dzieciństwo sprawiali, że wstydziłam się siebie. Ten cykl musiał się skończyć. Nie tylko dla Lily, ale dla każdego dziecka, które mogłoby kiedyś doświadczyć dyscypliny Dereka. Następnego ranka wprowadziłam swój plan w życie. Zaczęłam od dokumentacji. Umówiłam Lily na wizytę u dr Melissy Garner, psycholożki dziecięcej, którą poleciła dr Winters. Specjalizowała się w traumach dziecięcych i miała doświadczenie w zeznawaniu w sprawach o przemoc. Lily wykazuje klasyczne objawy ostrej reakcji stresowej, wyjaśniła dr Garner po pierwszej sesji. Ma lęki w kontaktach z autorytetami męskimi, zaburzenia snu, unika czynności, które wcześniej sprawiały jej radość, szczególnie śpiewania. Czy będzie dobrze? Zapytałam, z ciężarem matczynego lęku ściskającym mi klatkę piersiową. Dzieci są niezwykle odporne, o ile otrzymają odpowiednie wsparcie, zapewniła mnie. Ale to, co ją spotkało, to była poważna trauma. Niedrobny incydent wychowawczy, jak to przedstawia twoja rodzina. Dr Garner przygotowała pisemną ocenę dokumentującą objawy Lily. Ich sprawa. To stał się pierwszy dowód w moim rosnącym zbiorze. Następny był raport policyjny. Policjantka, która przyjmowała moje zeznania, była współczująca, ale realistyczna. Bez widocznych obrażeń ani niezależnych świadków, takie sprawy zwykle trudno doprowadzić do końca. Oficer Jenkins wyjaśniła. Rodzinna dyscyplina to prawnie szara strefa, ale urwała, właśnie odsłuchując nagranie. To zmienia postać rzeczy. Ten raport tworzy formalny zapis zdarzenia, co może okazać się istotne w przyszłości. Mój telefon niemal nieustannie wibrował od wiadomości członków rodziny. Wiadomości od matki balansowały między emocjonalnym szantażem, łamiesz ojcu serce tą całą dramatyzacją, a bagatelizowaniem, to był tylko mały klaps, na miłość boską. Derek przeszedł od lekceważenia, ogarnij się, do gróźb, pożałujesz, że robisz z tego taki problem. Na żadną z wiadomości nie odpowiedziałam. Zamiast tego przygotowałam starannie zredagowaną wersję nagrania. Niezmanipulowaną, po prostu skróconą tak, by zawierała tylko kluczowe momenty.
Uderzenie Dereka i dźwięk był nie do pomylenia, jego pogardliwy komentarz, wypowiedź ojca o tym, że Lilith musi nauczyć się wstydu i śmiech matki. Nie dodawałam żadnych komentarzy. Ich czyny i słowa mówiły same za siebie. Wzięłam głęboki oddech i wysłałam to zredagowane nagranie razem z rzeczowym, pozbawionym emocji opisem zdarzeń do 3 starannie dobranych odbiorców. Po pierwsze do zarządu Meridian Financial, gdzie Derek pełnił funkcję wiceprezesa. Po drugie do kierownictwa Fundacji Przyszłość Dzieci, w której Derek zasiadał w zarządzie. Po trzecie do organizatorów programu mentorsko-biznesowego Westlake Business Leaders, gdzie Derek regularnie pracował z licealistami. Każda wiadomość była profesjonalna i powściągliwa. Wyjaśniałam w nich, że czuję się etycznie zobowiązana, by przekazać te informacje, biorąc pod uwagę pozycję Dereka w pracy z dziećmi i w lokalnej społeczności. Prosiłam o zachowanie mojej tożsamości w tajemnicy, powołując się na dobro mojej córki. Na pewno chcesz to zrobić? Zapytała Tara, kiedy zawahałam się nad przyciskiem wyślij przy ostatnim e-mailu. Nie będzie odwrotu. Jestem pewna, odpowiedziałam, myśląc o zapłakanym pytaniu Lily. Czy byłam niegrzeczna? Żadne dziecko nie powinno kwestionować własnej wartości tylko dlatego, że dorosły nie potrafił opanować gniewu. Derek dokonał wyboru, kiedy spoliczkował 6-latkę za śpiewanie. To tylko konsekwencje. W ciągu kilku godzin mój telefon eksplodował od powiadomień. Derek odkrył, co zrobiłam. Podejrzewam, że któryś z członków zarządu natychmiast się z nim skontaktował. Jego wiadomości zmieniły ton z gróźb na panikę. Co ty zrobiłaś? Zarząd zwołał nadzwyczajne posiedzenie. Mówią o zawieszeniu mnie do czasu śledztwa. Musisz im powiedzieć, że to rodzinne nieporozumienie. Natychmiast. Moi rodzice dołączyli do tej fali nacisków. Wiadomości ojca były lodowato wściekłe. Zdradziłaś tę rodzinę dla atencji. Matka stawała się coraz bardziej zdesperowana. Błagam, zadzwoń do nas. Możemy to naprawić razem. Zablokowałam ich wszystkich. Tego wieczoru zadzwonił Paul. Jego głos był ściszony. Derek wariuje w domu twoich rodziców. Wiedzą, że wszystko nagrałem, ale nie wiedzą, że dałem ci kopię. Derek grozi ci pozwem o zniesławienie. Niech spróbuje, odpowiedziałam spokojnie. Prawda to absolutna obrona przed zniesławieniem. Jedyne, co zrobiłam, to udostępnienie jego własnych słów i czynów ludziom, którzy powinni o nich wiedzieć. Twoi rodzice mówią, że jesteś niestabilna, że zawsze byłaś zazdrosna o Dereka. Próbują przekonać wszystkich, że chodzi o rozwód i pieniądze. Zaśmiałam się, bez śladu rozbawienia. Oczywiście. Łatwiej im to powiedzieć, niż przyznać, że ich złote dziecko uderzyło przedszkolaka za zbyt głośne śpiewanie. Następnego ranka zadzwonił nieznany numer. To była Natalie, żona Dereka. Audrey i jej głos brzmiał napięcie. Możemy się spotkać gdzieś na osobności? Umówiłyśmy się w kawiarni w połowie drogi między naszymi domami. Kiedy Natalie przybyła, byłam wstrząśnięta jej wyglądem. Zawsze nieskazitelnie ubrana i uczesana, teraz wyglądała na wyczerpaną, z podkrążonymi oczami i zaczerwienionymi powiekami. Słyszałam nagranie, powiedziała bez żadnego wstępu, siadając naprzeciw mnie w loży. Paul puścił je Lindzie, a ona do mnie zadzwoniła. Czekałam, niepewna, dokąd zmierza ta rozmowa. Muszę wiedzieć, zawahała się, kręcąc obrączką na palcu. Czy to był pierwszy raz, kiedy Derek zrobił coś takiego Lily? Tak, potwierdziłam. Ale jego wybuchy złości były zawsze. Tylko że zwykle kierowane do mnie. Skinęła powoli głową. W domu też miewa napady złości. Nigdy fizycznie, ale spuściła wzrok na filiżankę sposób, w jaki mówił do Lily, te słowa o tym, że jesteście bezużyteczne, słyszałam ten ton wcześniej. Kierował go do mnie. Coś we mnie się zmieniło. Natalie, czy ty jesteś bezpieczna? Jej oczy napełniły się łzami. Już nie wiem. Kiedy zaczęło się wszystko z jego pracą i fundacją, rzucił szklanką o ścianę w kuchni.
Powiedział, że to moja wina, bo nie broniłam go przed ojcem, który jest przyjacielem jednego z dyrektorów Meridian. Wyciągnęłam rękę i ujęłam jej dłoń. Przykro mi. Nie chciałam cię skrzywdzić. To nie ty, odparła stanowczo. To Derek. Może musiałam wreszcie zobaczyć, kim naprawdę jest. Wyprostowała się. Powiedziałam mu, że na jakiś czas przenoszę się do siostry. On musi poszukać pomocy na swój gniew. Kiedy się rozstawałyśmy, przyszła wiadomość od Grace, mojej przełożonej w Madison Marketing. Dostałam dziwny telefon od kogoś imieniem Derek Thompson. Pytał o twoje zatrudnienie. Powiedział, że potrzebuje referencji. Niczego mu nie powiedziałam. Wszystko w porządku. Mój brat wyraźnie próbował ratować sytuację, grzebiąc w moim życiu, szukając broni przeciwko mnie. Krótko wyjaśniłam sytuację Grace, przesyłając jej również nagranie na wypadek dalszego kontaktu ze strony mojej rodziny. Jej odpowiedź była natychmiastowa i pełna wsparcia. To straszne. Weź tyle wolnego, ile potrzebujesz dla córki. Twoje miejsce w pracy jest bezpieczne. Jeśli ktoś z twojej rodziny się z nami skontaktuje, zajmiemy się tym odpowiednio. Konsekwencje zawodowe dla Dereka narastały błyskawicznie. Pod koniec tygodnia Meridian Financial zawiesił go w obowiązkach do czasu zakończenia wewnętrznego śledztwa. Fundacja Dziecięca natychmiast usunęła go z zarządu, powołując się na politykę zerowej tolerancji wobec naruszeń dobra dziecka. Program mentorski tymczasowo zawiesił z nim współpracę. Społeczność lokalna zareagowała równie szybko, gdy tylko sprawa się rozeszła. Rodzice dzieci z klasy Lily, sąsiedzi, a nawet dawni znajomi przesyłali słowa wsparcia. Wielu z nich dzieliło się własnymi historiami o przemocy rodzinnej ukrywanej pod nazwą dyscypliny. Wokół nas zaczęła się tworzyć mała społeczność ocalałych, oferując praktyczną pomoc i emocjonalne wsparcie. Derek próbował przejąć kontrolę nad NAR przez wspólnych znajomych, twierdząc, że zmanipulowałam nagranie i wykorzystuje Lily jako pionka w rodzinnej wojnie o pieniądze. Niewielu mu wierzyło, zwłaszcza po odsłuchaniu nieedytowanego nagrania. Zadzwonił mój szwagier, Paul. Chciałem tylko, żebyś wiedziała, powiedział cicho, że kilku innych członków rodziny prywatnie przyznało mi, że widzieli, jak Derek był agresywny wobec swoich siostrzeńców i bratanków. Bali się reakcji twoich rodziców i milczeli, ale teraz cię wspierają. Świadomość, że zachowanie Dereka mogło dotknąć także inne dzieci w rodzinie, umocniła moją determinację. To nie chodziło już tylko o Lily. Chodziło o przerwanie wzorca przemocy, który pod pozorem dyscypliny mógł krzywdzić wiele dzieci i nadal by to robił, gdyby go nie powstrzymać. W miarę jak konsekwencje jego działań stawały się coraz bardziej publiczne, próby kontaktu Dereka stawały się coraz bardziej desperackie. Wahał się między wściekłością a manipulacją, groźbami a błaganiami o lojalność rodzinną. Ja trwałam w ciszy, skupiona na leczeniu ran Lily i naszej wspólnej przyszłości. Fundament został położony. Prawda została ujawniona, udokumentowana i niepodważalna. Co stanie się dalej, zależało od tego, jak Derek i moi rodzice zareagują na tę prawdę i czy w końcu zdołają przyznać się do wyrządzonych krzywd. W 3. tygodniu po incydencie fala konsekwencji przetoczyła się przez życie zawodowe i osobiste Dereka. Dochodzenie Meridian Financial zakończyło się jego degradacją z pozycji wiceprezesa na stanowisko niezwiązane z obsługą klienta, znaczny spadek prestiżu i wynagrodzenia. Fundacja Dziecięca na stałe usunęła go z zarządu. Ale najbardziej bolesne dla jego ego było to, że cała historia rozeszła się po jego prestiżowym kręgu towarzyskim, wywołując falę niewygodnych pytań i zaczęli odwoływać zaproszenia. W większości dowiedziałam się od Paula niespodziewanego sojusznika. Twoi rodzice są w trybie ratunkowym. Mówią, że zawsze byłaś niestabilna i zazdrosna o sukcesy Dereka, powiedział. Nie dziwi mnie to, odparłam. Całe życie próbują przedstawić mnie w ten sposób. Nie przewidziałam jednak, że rodzina się podzieli. Ciotka Catherine, głosem pełnym emocji, zadzwoniła. Widziałam, jak Derek uderzył twoją córeczkę. Nie zareagowałam. Wstydzę się. Ale nie mogę udawać, że nic się nie stało.
Inni również zaczęli się odzywać i jedni oferowali wsparcie, inni potwierdzali to, co widzieli. Podział przebiegał według sumienia, nie więzów krwi. Tymczasem Lily zaczęła wracać do siebie. Koszmary ustępowały. Najbardziej wzruszało mnie to, że znów zaczęła śpiewać. Początkowo szeptem, potem coraz śmielej, kiedy tylko utwierdzałam ją w przekonaniu, że jej głos jest ważny i mile widziany. Po kilku tygodniach babcia Marta, głowa rodu, wezwała nas wszystkich. Dosyć tego. Chcę poznać obie strony. I chcę pokoju w rodzinie. Nie ma dwóch stron, jeśli chodzi o bicie dziecka, odpowiedziałam. Może i nie, ale musi być jakieś rozwiązanie, powiedziała. Spotkanie w niedzielę. O 14:00. Doktor Garner była jednoznaczna. Lily nie powinna brać w tym udziału. To była sprawa dorosłych. Jadąc na spotkanie, byłam pełna obaw. W salonie babci panowała ciężka atmosfera. Moi rodzice sztywni. Derek i Natalie osobno. Rodzina milczała. Wreszcie weszła babcia, emanując autorytetem. Żyję długo, widziałam 5 pokoleń tej rodziny. I nigdy nie byłam bardziej rozczarowana. Ojciec próbował się tłumaczyć. Howard, jestem stara, ale nie ślepa. Paul pokazał mi nagranie, przerwała mu. Babcia zwróciła się do Dereka. Uderzyłeś dziecko za śpiewanie. Potem je i jej matkę obraziłeś. To nie było mocne, próbował. Nie ma znaczenia. Liczy się nadużycie władzy. Spojrzała na rodziców. Śmialiście się. Bagatelizowaliście to. Eleanor, wiem, skąd Derek to wyniósł. Howard był bity przez ojca. I ja wtedy nic nie zrobiłam. Tym razem nie popełnię tego błędu. Audrey, zrobiłaś to, czego ja nie potrafiłam i powiedziała do mnie. Ochroniłaś dziecko. Masz mój szacunek. Derek wstał. Zostałem publicznie upokorzony, zdegradowany. Czy to nie wystarczy? Nie chodzi o karę, odpowiedziałam. Chodzi o uznanie, że Lily została skrzywdzona. Że przestała śpiewać. Że pytała, czy była zła. Nie chciałem, zaczął. Nie chciałeś skrzywdzić. Chciałeś ją uciszyć. Tak jak próbowała uciszyć mnie cała ta rodzina. Ale intencje nie zmazują skutków. Ojciec zerwał się. Audrey zniszczyła reputację Dereka. Nie, odpowiedziała babcia. Derek zrobił to sam. Nie wierzę, że jesteś po jej stronie. Wykrzyknęła matka. Jestem po stronie dziecka. Wy też powinniście. Rodzina zaczęła mówić. Catherine opowiedziała o przemocy ojca wobec mnie. Jennifer, jak Derek skręcił rękę jej synowi. Robert, że Derek popchnął partnera biznesowego. W końcu odezwała się Natalie. Składam papiery separacyjne. Derek był w szoku. Nie uderzyłem cię nigdy. Ale bałam się. Po tym, co usłyszałam i zobaczyłam, wiem, dokąd to zmierza. Nie chcę czekać, aż będzie za późno. Matka próbowała jeszcze raz. Nie przekreślaj wszystkiego przez jeden błąd. To nie jeden błąd. To wzór, odpowiedziała Natalie. Spotkanie trwało 3 godziny. Rodzina się rozpadła, ale według wartości, nie nazwisk. Derek stracił wszystko, reputację, wsparcie, iluzję nietykalności. Rodzice musieli wybrać, przyznać się do współudziału lub stracić wnuczkę i część rodziny. Babcia ujęła moją dłoń. Zmiana nie przychodzi od razu. Ale się zaczęła. I to już coś. W kolejnych tygodniach oświadczenie firmy Dereka o wartościach rodzinnych. Terapia gniewu jako warunek dalszego zatrudnienia. Natalie się wyprowadziła i złożyła papiery. Przy kawie powiedziała mi, że poroniła 2 razy. I że dziś sądzi, iż winny był stres związany z Derekiem. Rodzice próbowali się zbliżyć, ale bez uznania winy. Matka zaprosiła mnie na kolację, jakby nic się nie stało. Ojciec napisał, że wszystko zostało rozdmuchane. Ustaliłam granice,
Jeśli chcą kontaktu, muszą przyznać się do krzywdy i zadbać o bezpieczeństwo Lily. Największa zmiana zaszła jednak we mnie. Już nie byłam tą kobietą, która przyjmowała zło w milczeniu. Stałam pewnie. I wiedziałam jedno, prawdziwa rodzina to nie ta z nazwiska. To ta, która szanuje i kocha. Odzyskiwanie głosu. 6 miesięcy po incydencie siedziałam w gabinecie dr Garner, rozmawiając o postępach terapii Lily. Radzi sobie niezwykle dobrze, powiedziała psycholożka. Dzieci są odporne, zwłaszcza gdy mają obok siebie kochającego opiekuna. Zrobiłaś wszystko, co trzeba, Audrey. Poczułam znajome ukłucie winy. Nie uchroniłam jej przed tym, co się stało. Ale zareagowałaś idealnie, odparła stanowczo dr Garner. Wysłuchałaś jej, zapewniłaś bezpieczeństwo, otoczyłaś opieką i pociągnęłaś winnego do odpowiedzialności. Dlatego teraz się leczy. W drodze do domu myślałam o tym, co ten bolesny czas mi przyniósł. Silniejszy głos, zdrowe granice, świadomość, że potrafię chronić córkę nawet przed wpływowymi osobami i relacje oparte na wspólnych wartościach, a nie wyłącznie więzach krwi. Nasze życie zmieniło się bardziej, niż mogłam przewidzieć. Skromne mieszkanie stało się prawdziwym azyłem pełnym śmiechu, muzyki i przede wszystkim bezpieczeństwa. Lily znów zaczęła śpiewać nie tylko w domu, ale też w chórze dziecięcym. To znaczy, że nie kojarzy już swojego głosu z karą, powiedziała dr Garner. Derek został zmuszony do terapii kontroli złości, a jego kariera legła w gruzach. Żona złożyła pozew o rozwód. Podczas jednej z naszych rozmów wyznała: zaczęłam widzieć, że emocjonalna przemoc była częścią naszego związku przez lata. Gdybyśmy mieli dzieci, czy dostrzegłabym to wtedy? Relacja z moimi rodzicami była trudna. Po nieudanych próbach zamiatania pod dywan zgodzili się na terapię rodzinną. Ojciec próbował dominować, matka płakała i powtarzała, że mamy trzymać się razem. Pojednanie wymaga przyjęcia odpowiedzialności, podkreśliła terapeutka. Dopiero po kilku sesjach ojciec z trudem przyznał: powinienem był powstrzymać Dereka. To, co zrobił Lily, było złe. Mama długo nie potrafiła porzucić roli rozjemcy. Chciałam tylko, żebyśmy się dogadywali, mówiła. Matki chronią dzieci, nawet kosztem spokoju, odpowiedziałam. Zaczęliśmy spotykać się z nimi w kontrolowanych warunkach. Widziałam, jak ojciec próbuje zbliżyć się do Lily, a matka powstrzymuje się przed krytyką. Rozłam w rodzinie, choć bolesny, przyniósł też oczyszczenie. Krewni, którzy latami milczeli, zaczęli mówić prawdę. Nawet moja 87-letnia babcia stała się nieoczekiwaną sojuszniczką. Widziałam znaki, ale w tamtych czasach mówiło się, że mężczyźni tacy są, przyznała. Jej szczerość pomogła mi zrozumieć pokoleniową naturę naszej rodzinnej traumy bez jej usprawiedliwiania. I umocniła mnie w decyzji, że na mnie ten łańcuch się kończy. Zyskałam także zawodowo dzięki odwadze, jaką pokazałam jako matka, dostałam awans na stanowisko kierownicze. Już nie potrzebowałam wsparcia finansowego rodziców. Dołączyłam też do grupy wsparcia dla rodziców po traumach rodzinnych. Dzieląc się swoją historią, zbudowałam wspólnotę ludzi, którzy przeszli przez podobne piekło. Twoja historia to nie tylko jeden incydent, powiedziała prowadząca. To opowieść o przełamywaniu pokoleniowych schematów. 7 miesięcy po tamtym dniu nad jeziorem zorganizowaliśmy w mieszkaniu małą uroczystość, święto wybranej rodziny, jak to nazwała Lily. Byli nasi przyjaciele, członkowie grupy wsparcia, babcia, i ku mojemu zdziwieniu moja mama, po raz pierwszy z własnej inicjatywy. Mamo, mogę już zaśpiewać? Zapytała Lily cicho. Jesteś pewna? Zapytałam, wiedząc, jak wiele to dla niej znaczy. Lily stanęła przy oknie i zaczęła śpiewać. Nie była to już piosenka, która kiedyś wywołała gniew Dereka, ale dziecięca ballada o odwadze i odnajdywaniu swojego głosu. Śpiewała czysto, pewnie, bez lęku. Patrząc na nią, wiedziałam, że to właśnie jest miara naszego uzdrowienia, nie tylko przetrwać traumę, ale odzyskać radość. Po występie mama otarła łzy. Ma piękny głos, szepnęła. Powinnam była coś wtedy powiedzieć. Tak, powinnaś, odpowiedziałam. Ale teraz liczy się to, co zrobimy dalej.
Tego wieczoru siedziałam na balkonie, patrząc na zachód słońca. Straciłam część rodziny, ale zyskałam coś o wiele cenniejszego: prawdę, siłę, autentyczność. Pokazałam Lili, że warto walczyć o siebie. Uderzenie miało ją uciszyć. Zamiast tego otworzyło drzwi do prawdy, którą tłumiono przez pokolenia. Nie zawsze możemy uchronić dzieci przed bólem, ale możemy nauczyć je, jak iść przez życie z godnością. Bo prawdziwa siła to nie dominacja, to stanie w prawdzie, nawet samotnie. Mój brat uderzył moją córkę za to, że była zbyt głośna. Moi rodzice się śmiali. A ja wtedy zrozumiałam najważniejszą lekcję w życiu. Niektóre więzy rodzinne trzeba zerwać, by mogło rozpocząć się prawdziwe leczenie. A inne można je utkać na nowo silniejsze i piękniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.